Dawno nie było u nas recenzji telewizora, ale na szczęście to się już w tym momencie zmienia, ponieważ ze mną jest przedstawiciel LG, dokładnie 55-calowy model LG 55 QNET 87. Jeśli chodzi o zestaw, który otrzymujemy w momencie, kiedy telewizor do nas przychodzi, no to oczywiście sama konstrukcja plus dodatkowe elementy takie jak przewody, pilot, baterie do pilota oraz podstawa. Jeśli chodzi o podstawkę, składa się ona z 3 elementów. Jest to dokładnie element montowany z tyłu telewizora, plastikowy. Do tego bardzo solidna metalowa podstawa, którą montujemy do tej podstawki oraz zaślepka, którą możemy sobie z tyłu założyć. Możemy go oczywiście też powiesić na ścianie za pomocą standardowego uchwytu w standardzie VESA. Jeśli chodzi o sam wygląd telewizora, twórcy odeszli trochę od mody, jaka teraz panuje, czyli bezramkowej konstrukcji, bo jak możecie zobaczyć, jest tutaj mała, delikatna ramka, której szerokość wynosi około 3 mm. Jednak moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie, estetycznie, wszystko jest dobrze spasowane, jest ok. To, na co zwróciłem też uwagę, to ogólne wymiary całości i teraz pozwolicie, że będę się posługiwał moimi notatkami, bo to są rzeczy, których szczerze mówiąc nie warto pamiętać, ale warto o nich powiedzieć. Cała konstrukcja to 1236 na 876 mm razem z podstawą, natomiast sama podstawa to jest prostokąt o wymiarach 500 na 260 mm. Jeśli chodzi o tył, tam jest jedno miejsce tak naprawdę warte uwagi, ponieważ są to złącza. Mamy tutaj do dyspozycji 2 gniazda USB 2.0, 4 gniazda HDMI. Co ważne, każdy z nich jest w standardzie 2.1. Gniazdo HDMI oznaczone trójką to jest HDMI eARC, czyli jeżeli podłączasz soundbar, to podłączasz dokładnie właśnie w tym miejscu. Jeśli chodzi o kolejne złącza, znajduje się tam też gniazdo optyczne audio, Ethernet oraz gniazda antenowe. Jeśli chodzi o pilota, jest to typowa, solidna konstrukcja, która jest charakterystyczna dla LG. To, co się tutaj znajduje, no to przyciski wszystkie funkcyjne oraz skrótowce. Jeśli chodzi o skrótowce, jest ich 6. Ja tak naprawdę używałem tylko 3, czyli Netflixa, Prime Video, Disneya. Poza tym znajdują się tutaj także przyciski, skróty do Rakuten TV, LG Channels oraz Alexy. To, co mi się w tym pilocie bardzo podoba, to tak zwana różdżka, czyli po naciśnięciu tego przycisku pilot przechodzi właśnie w tryb takiej różdżki, czyli mogę sobie gestami nim sterować. Ale to, co mi się nie podoba w tym pilocie, to jego wykonanie, ponieważ jest wykonany z takiego bardzo gładkiego, odbijającego plastiku i mam wrażenie, że odciski palców z niego to można ściągnąć bez żadnego specjalistycznego sprzętu, więc tak naprawdę bardzo szybko będzie się brudził, będzie go trzeba szybko czyścić, jeżeli zależy Wam na tym, żeby był zachowany w dobrym stanie. Ale dość o tym, jak telewizor wygląda, teraz warto powiedzieć o tym, co telewizor oferuje. Standardowo wyświetla on obraz w rozdzielczości 4K. Jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania, to 120 Hz. Obsługuje popularne formaty HDR, takie jak HDR10 oraz HLG. Jeśli chodzi o obraz i jego jakość i o to, jak ten obraz jest wyświetlany, jest dobrze. I za to odpowiada zamontowany tutaj procesor. Jest to procesor AI Alpha 8 4K od LG oraz wszechobecna sztuczna inteligencja, która jest sporym wyróżnikiem, jeśli chodzi o ten model, ponieważ SI odpowiada tutaj za mnóstwo funkcji i usprawnień. Jeśli chodzi o taką funkcję, w której ja się osobiście zakochałem, jest to AI Wizard. Oczywiście w telewizorze dostępne są przeróżne tryby w zależności od tego, co w tej chwili jest wyświetlane i oglądane. Oczywiście jest tryb filmowy, tryb gry, standardowy, eko, własne ustawienia, ale właśnie jest też AI Wizard. Na czym on polega? Na ekranie wyświetlanych jest kilka plansz i na każdej z plansz dostępne jest 6 obrazków. My wybieramy, który obrazek najbardziej nam się podoba i później na podstawie tych kilku plansz, wyników z tych kilku plansz, sztuczna inteligencja generuje nam obraz, który składa się właśnie z tych poszczególnych elementów, które najbardziej nam się podobały. Ta opcja już była dostępna w telewizorze, starszym telewizorze od LG, którego recenzję możecie zobaczyć na naszym kanale. Link jest dostępny w opisie, ewentualnie też gdzieś zapewne tutaj pojawia się karta bezpośrednio z tym materiałem. Jest tutaj też dostępny upscaling treści. Działa na podstawie algorytmów głębokiego uczenia się, które wykorzystuje system tego telewizora i on sprawia, że nawet treści, które są dostępne w niższej jakości
części wyjściowej są ulepszane, można powiedzieć ulepszane, podbijana jest ich jakość właśnie do rozdzielczości 4K. Sztuczna inteligencja odpowiada za to, żeby te wyniki były jak najlepsze, ale wiadomo, wszystko zależy też od tej wyjściowej jakości treści, no bo jeżeli włączymy sobie film na przykład w 720p, no to wiadomo, że ta ostateczna jakość też nie będzie tak wysoka, jak na przykład w przypadku filmu Full HD czy wyjściowego 4K. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, dostępna jest tutaj także opcja automatycznej adaptacji oświetlenia, czyli system sam, czujniki w telewizorze same tak jakby sczytują sobie, jakie jest aktualne oświetlenie w miejscu, w którym oglądamy sobie nasze ulubione filmy, seriale, mecze, gramy czy cokolwiek i dostosowuje jasność. Natomiast ja nie jestem fanem tego rozwiązania, ponieważ w kilku przypadkach dosyć szalało i na przykład kiedy było bardzo ciemno, to ta jasność bardzo też była obniżana, w związku z czym i tak musiałem ręcznie ją podnosić, więc ja tą opcję wyłączyłem i steruję sobie jasnością samemu. Co do dźwięku, no tutaj trzeba szczerze sobie powiedzieć, szału nie ma. Jeśli chodzi o ogólną moc głośników zamontowanych w tym telewizorze, to jest 20 W. Jeśli chodzi o dźwięk przestrzenny, no to praktycznie jak we wszystkich telewizorach tutaj jest imitacja dźwięku przestrzennego. Jeżeli chcielibyście jakieś lepsze wrażenia uzyskać, większą moc, no to oczywiście warto zastanowić się nad dokupieniem soundbaru do tego telewizora, niekoniecznie do tego, ale właściwie do każdego telewizora. Natomiast teraz przejdziemy do najważniejszego, czyli do testów tego telewizora. Testy były wykonywane w momencie, kiedy telewizor był ustawiony w trybie standardowym, czyli tak jak wyciągamy go z pudełka, ustawiamy na półce. Testy były wykonywane za pomocą kolorymetru Spider X5, czyli dokładnie tego urządzenia. Jasność tego telewizora według naszych testów wynosiła ona 188 kandeli na metr kwadratowy. Kolejnym testem było odwzorowanie barw i w przypadku telewizorów parametrem, który jest odpowiedzialny za to odwzorowanie barw, to delta E i według naszych założeń powinien on wynosić mniej niż 4. W przypadku LG 55 QNET 87 uzyskany wynik to 2,63. Podobnie dobrze wygląda pokrycie palety barw, co w przypadku istotnej dla telewizorów jest to paleta sRGB, gdzie wynosi ona 99,4% z pokryciem na poziomie 129,5%. Na koniec zostawiłem sobie równomierność podświetlenia. Sprawdzamy ją na 25 planszach, które rozmieszczone są na ekranie całego telewizora i w tym przypadku, jeżeli odchylenia wynoszą powyżej 10%, może to być widoczne gołym okiem w postaci na przykład szarych czy białych prześwitów, w zależności co jest na ekranie w danym momencie wyświetlane. W naszym przypadku tylko z prawej strony odchylenia przekraczały 6%, czyli bardzo dobrze, natomiast w przypadku całej reszty ekranu one się wahały pomiędzy 0 a 3,5%. Ok, testy testami, ale warto też powiedzieć o tym, jakie są takie moje ludzkie, zwyczajne wrażenia z korzystania z tego telewizora. Na początku, przyznaję się, popełniłem duży błąd, czyli ustawiłem ten telewizor naprzeciwko dużego balkonowego okna, w związku z czym w dzień ciężko było cokolwiek pooglądać, ponieważ światło, które padało na ekran, po prostu się odbijało. Natomiast bardzo szybko przestawiłem sobie ten telewizor w inny sposób i już mogłem sobie z niego korzystać. Obejrzałem tutaj kilka filmów, seriali, mecz na Euro, miałem okazję też chwilkę pograć. Oczywiście to, na co zwróciłem uwagę, to też kąty widzenia, ponieważ w momencie, kiedy oglądamy ten telewizor na przykład z takiego kąta, no to już ciężko nam zobaczyć jakieś tam większe szczegóły. Jest pewne zakłamanie, jeśli chodzi o odwzorowanie barw, też o jasność tego telewizora, w związku z czym najlepiej to, co oglądamy, oglądać bezpośrednio z naprzeciwka, wtedy będziemy to odbierać po prostu najlepiej. Natomiast trzeba też troszeczkę rozróżnić, ponieważ jeżeli włączymy sobie tutaj nasze ulubione treści wieczorem, to ja szczerze mówiąc nie miałem się do czego przyczepić. Oglądałem sobie filmy, oglądałem seriale, grałem i te wrażenia moje były bardzo dobre. Kolory bardzo fajnie odwzorowane, czerni naprawdę była głęboka. Oczywiście nie ma co porównywać do topowych OLEDów, natomiast ta czerni rzeczywiście była czarna, a nie szara. Co więcej, też jest tutaj sporo trybów, tak jak mówiłem wcześniej, możemy sobie ustawić film, grę dynamiczny, gdzie te wszystkie dane i elementy są podbijane, ale ja przyznam szczerze, że najwięcej, właściwie tylko korzystałem z tego trybu, który wygenerował mi AI, ponieważ ten obraz pasował mi najbardziej.
Czas teraz na małe podsumowanie. Jeśli chodzi o minusy tego telewizora, to moim zdaniem są to słabe kąty widzenia oraz duże odbicia w momencie, kiedy telewizor jest ustawiony naprzeciwko źródła światła. Do tego mam wrażenie, że automatyczna adaptacja jasności nie do końca działa tak, jak powinna, ponieważ czasami szalała i ja osobiście wolałem sobie ustawić wszystko ręcznie. Natomiast jeśli chodzi o plusy, to doskonałe odwzorowanie barw, głęboka czerń, która rzeczywiście jest czarna, a nie szara, różdżka w pilocie, o której wspominałem wcześniej, wsparcie AI, dużo trybów, no i to, o czym mówiłem, w czym się zakochałem, czyli tryb AI Wizard, który pozwala dostosować obraz taki, jaki ja rzeczywiście lubię, jaki mi się podoba i jaki chciałbym oglądać. I na koniec, ile taki telewizor kosztuje? W momencie nagrywania tego materiału na oficjalnej stronie producenta możemy kupić go za około 5500 zł. I czy warto się nim zainteresować? Jeśli jesteś w tym momencie w trakcie szukania nowego telewizora, zależy Ci na tym, żeby to był telewizor 55-calowy, który dobrze odwzorowuje kolory, z którego będziesz korzystał do tego, żeby oglądać ulubione filmy, seriale, sport, czy na przykład też grać. Zdecydowanie jest to model, który mogę polecić i który warto, żeby znalazł się na potencjalnej liście zakupów. I na ten moment to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Zostawcie też suba, łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Dzięki i do zobaczenia.